Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszny wielkanocny pasztet, w zasadzie babę wielkanocną, pasztetową, zawinięty w ciasto francuskie i upieczony. Pięknie się prezentuje na stole i zaskoczy Waszych gości na pewno, jak już rozkroją. Jest naprawdę pyszny, idealny z odrobiną sosu chrzanowego lub jajeczną sałatką. Smakuje również z żurawiną, to już jak wolicie. Zapraszam na prosty przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy przygotowanie pasztetu od pokrojenia mięsa na takie kawałki jak na gulasz, troszkę większe, żeby szybciej nam się ugotowało. Mam około 75 deko wołowiny, mam również 25 deko boczku surowego i szynkę wieprzową kilogram. Możecie oczywiście zamienić na łopatkę. Wołowinę i szynkę mam chudą, więc dlatego wybrałam tłusty boczek. Tego boczku niedużo, 25 deko. Wszystko kroimy w kawałki. Wyrzucam sobie do garnka. Wszystko oprócz wątróbki. Wątróbkę daję pod sam koniec gotowania. Mięso w garnku zalewam mocno ciepłą wodą, najlepiej. Może być nawet mocno gorąca. Zalewam tak, żeby było przykryte, ale nie za dużo. Dodaję również przyprawy. 2 liście laurowe, około łyżeczki kolorowego pieprzu w ziarnach, 3 kulki ziela angielskiego i około 3-4 kulki jałowca. Fajnie jest je troszeczkę rozgnieść, zanim dodamy. Dodaję również soli, około pół łyżeczki i około 3 ząbków czosnku przekrojonych na pół. Przykrywam i na małym ogniu gotuję do miękkości, około 1 godzinę, czasami troszkę dłużej. Po około 1 godzinie mięso jest już miękkie, wystarczająco. Możemy wrzucić wątróbkę. Z wątróbką gotujemy jeszcze około 10 minut i wyłączamy. Po 10 minutach możemy mięso odcedzić z zalewy, w której się gotowały. Pamiętajcie, żeby sobie zostawić 1 szklankę zalewy. Będzie nam jeszcze potrzebna. 2 cebule kroję w pół plasterki i podsmażam na patelni na odrobinie oleju. Na rumiano. W międzyczasie również namoczyłam 2 czerstwe bułki. Teraz je mogę już odcisnąć. Dodamy również do mięsa. Jak mięso nam już odrobinę przestygło, to przez najdrobniejsze sitko, takie na pasztet, przekręcamy dokładnie. Jeśli nie macie takiego mocno drobnego sitka, to będziecie musieli przekręcić dwukrotnie. Przekręcam całe mięso razem z wątróbką, a jak widzę liście laurowe lub ziele angielskie, to odkładam na bok. Jak przekręcicie, też nic się nie stanie, ale ja wolę odłożyć. Przez maszynkę przekręcam również odciśniętą z wody bułkę. Przez to samo sitko przekręcamy również przestudzoną odrobinę cebulkę. Teraz musimy mięso doprawić. Ja dodaję majeranek i granulowany czosnek po około 2 łyżki. Dodaję sporo soli, ale jak wymieszam, to jeszcze spróbuję do smaku i sporo pieprzu. Możecie dodać również surowy czosnek, jeśli wolicie, mocniejszy, intensywny smak. Przyprawy w zasadzie do pasztetu możecie dobrać pod siebie, pod to, co lubicie i jaki smak chcecie uzyskać. Ja pokazuję Wam taki neutralny, ale pyszny. Mam trochę za małą miskę, żeby wymieszać wszystko dokładnie, więc przerzucę sobie do odrobinę większej.
Do pasztetu dodaję jeszcze 5 surowych jajek. Jedno jajko, 6, zostawiam później do posmarowania mojego pasztetu po wierzchu. Dodaję również odrobinę magii, ale jeśli nie lubicie, spokojnie pomińcie, dajcie więcej soli. To już jak kto woli. Mieszam wszystko bardzo dokładnie. Po wymieszaniu próbuję do smaku i jak trzeba doprawiam jeszcze solą lub pieprzem. Dodaję również po trochę wywar z gotowania mięsa, który odłożyliśmy sobie jak odcedzaliśmy mięso. Potrzebujemy go około 1 szklankę, czasem mniej, czasem więcej, dlatego daję po trochę i próbuję. Zawsze daję około 1 szklankę, czyli około 250 ml. Wszystko dokładnie mieszamy i gotowe. Możemy przekładać na blaszkę. Wykładam sobie ją najpierw ciastem francuskim. W tym celu potrzebuję niecałe 2 ciasta francuskie. Wykładam szczelnie całą blachę. Tam, gdzie nachodzi mi jedno ciasto na drugie, możecie odciąć. Następnie blaszkę wykładamy naszym pasztetem. Dokładnie dociskając, tak żeby wypełniło całą blaszkę bez przerw. Brzegi sklejamy na wierzch i w razie potrzeby dokładamy jeszcze dodatkowy kawałek ciasta. Wszystko razem zlepiamy. Kawałeczek, który mi został, na razie stawię do lodówki. Przed końcem pieczenia będę mogła z niego wyciąć jeszcze dodatkowe kształty. Mój pasztet wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół, i będę piekła około 1 godzinę. Chwilę przed końcem pieczenia pasztetu wyjmuję pozostałe ciasto francuskie i wycinam z niego sobie kształty. Mogą być ręcznie wycięte lub za pomocą foremek. To już jak wolicie. U mnie kilka listeczków i motylków. Godzina minęła. Pasztet upieczony. Przekładamy go delikatnie na blaszkę od piekarnika, tak żebyśmy mogli zdjąć formę i dopiec go jeszcze z zewnątrz. Smarujemy go roztrzepanym jednym jajkiem i naklejamy nasze wycięte elementy. Je też smarujemy delikatnie roztrzepanym jajkiem. Stawiamy do piekarnika z powrotem jeszcze na około 15-20 minut, tak żeby się ładnie przyrumieniło. I gotowe! Musimy go teraz porządnie wystudzić i najlepiej schłodzić w chłodnym miejscu lub w lodówce przez kilka godzin. Mój pasztet jest już schłodzony. Możemy go kroić. Idealnie smakuje z odrobiną sosu chrzanowego, a także sałatką jajeczną lub na słodko z żurawiną. Pasuje również sos tatarski. Wszystko wypróbowane.
Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, że Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Tam znajdziecie dużo przepisów na Wielkanoc i nie tylko. Do usłyszenia!